Miałem taki ciągnik, użytkowałem przez 7 lat. Umarł w butach, a boso pochowali. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. MF 255. Miałem taki ciągnik, użytkowałem przez 7 lat. Nowy miałem kupiony w 1987 roku. Co się wydarzyło? Kolega w ciągniku MF 255 zerwał cięgło. W lesie musiał zerwać tam parę klocy z posuszu. Ma prywatny las. No i po prostu zrywając ten kloc, urwał sobie cięgło. Dolne cięgło podnośnika. No i cóż, problem. Problem był w ogóle, mieli go ze zdemontowaniem jego, nie mogli cofnąć bolca. Nie mogli w ogóle odkręcić śrub z tego strzebienia, co tam trzyma błotnika, żeby tam dojść. No to niestety trzeba to zdemontować, te śruby, i przywiózł tu połówkę cięgła, a ta była w ciągniku krótka, bo ona siedzi tam pod tylnym mostem. No ja popatrzyłem, mówię, wiesz, ja raczej czy się podejmie, ja mówię, czy w ogóle poratuje mnie. Ja mówię, po starej znajomości poratuję, bo to dobry kolega. Wziąłem się tam, odkręciłem te śruby, trochę się pobidziłem, bo te śruby siedziały na strzał. I tu jest to cięgło. Zdemontować go i pokazać? Ono było w ogniu. Musiałem go odpuścić, bo widząc, jak ono było, zachowało się przy złamaniu, ono było materiał bardzo twardy. Dlatego ono po prostu trzasło. Bo to materiał szaleje twardy. Ja wsadziłem go w ogień, tą i tamtą końcówkę też. Tu widać jest ślad ognia, prawda? Musiałem go odhartować, czyli zagrzałem go do czerwonego, rzuciłem w ciepłe miejsce zapalenisko. Stygło ładnych parę godzin, powolutku. No oczywiście odhartowało się, bo to jest materiał bardzo twardy. I jakbym go zaczął tak spawać, to jest prawdopodobieństwo, że ten spaw by mi pękał. Więc jak tu widać, naciąłem fazę na jednej i drugiej części. No i teraz musi trzymać spaw. Fazę się nacina po prostu, żeby przetopić materiał. To jest materiał dość gruby. Nawet go nie mierzyłem, ale z oka wiem, że on może mieć tamte. Zobaczymy. O, 17 mm. Grube. No grube. Prawie 17 mm, grube. Także na migomat to jest trochę za grube, więc spałem normalnie elektryczną spawarką i kwaśną elektrodą, tak jak spałem resory. Czy ostrza do siekier, czy tam inne rzeczy. Tutaj podłożyłem grubo blachę 20, bo wiadomo, jedno jabłko jest tak cięgło w tym kierunku, a tamte odwrotnie, pod tylnym mostem. Tamte odwrotnie jest przygięte i dlatego, żeby to wyszło równo, więc podłożyłem tutaj 2 ściny blachy 20. No i musi to zagrać. Ściskami do stołu oczywiście. Trzeba mocno przykręcić. Cholera. Bierze, nie bierze. Trzeba trochę, żeby nie spinało za mocno na ten tu. Ten ścisk jest porządny. Dobra. Tak.
No wygląda, że jest dobrze. Dobra, można spawać, tylko sprawdzić, czy amperaż, to tu mam kawałek żelazka rzucony na stół, żeby od razu, bo ja tam nie mam tego podziałki amperażu, która wskazuje, jaki jest amperaż, więc muszę sprawdzić tutaj na tym kawałku materiału, żeby dobrze podkręcić amperaż. Zapnę sobie mundur, wkładam rękawice i jedziemy. A Roki, idź, bo będę spało. Idź! Idź, Roki. Idź, Roki, idź. O, jak się kurzy z nich, bo one już w robocie były. Dobra, jest. No i spróbujemy z nową przyłbicą oczywiście, jak to zagra. Nie wiem, jaki to mam amperaż, po prostu nie wiem. Trzeba spróbować zwykłą elektrodę najpierw tyknąć, bo tamta to się zaraz mi zepnie. I zobaczymy. No przyłbica elegancka. Elegancka, dobrze widzę po prostu, bo tamta tu już ma szkło takie, że szklarz się kłania, trzeba szybek naciąć. A tu widzę dobrze. Dobra jest. Nie przechwalić. Trzeba troszeczkę dołożyć amperaży. Troszeczkę. I można grzać. A to takie tępe. Trzeba na siłę. Dobra. Tak, nie wiadomo, co z drugą ręką robić. Tak to jest. Dobra. Oj. No ciężko zapalić jest, bo ona jest po prostu zachodzi otuliną. Zwykła to się od razu zapala, a to trzeba się pobawić. No ale da się radę. A dobrze, jeszcze deczeńko jeszcze. I będzie luks. Jeszcze trzeba? Deczko. O, ja znam tę maszynę. Po zapachu. Dobra. Kurczę, jaki to gar, cholera jasna. Ciepło? Nie tyle, że ciepło, czy spinałem, bo wie pan, jestem przyzwyczajony do tamtej cyki już, ale tamta jest tak ciemna już, że już sobie trzeba wybaczyć i to wziąć. Dobra, można jechać tutaj. I trzeba zasłaniać te sandały fartuchem, żeby przykucnę, żeby mi otulina odbijała się o fartuch, bo ja w sandałach to będę tańczył. I to szybko. Chodź tu. Momencik, pukniemy. Dobry spaw, bo to jest kwaśna elektroda i to szwedzka. Spaw dobry, oczywiście tu będzie drugi raz spawane. No jeszcze chwilę, nie zbijać od razu, bo to jest bardzo twarde. Pomimo, że o, już teraz można. Spaw dobry, oczywiście. Tu jeszcze będzie spawane na drugiej stronie i zwykłą elektrodą. Na koniec zwykło się zespawa, a najpierw trzeba kwaśną. To szwedzka elektroda. To jest bardzo dobry spaw. Trzeba odwrócić na drugą stronę i to szybciutko.
Dlatego przykręcam, bo spaw by to podniósł. I później trzeba pukać, a to jest niewskazane, bo to jest bardzo twarde. Dobra, odwracamy. No mogłoby pęknąć, bo to wiadomo. To jest dość grube. Och, co jeszcze? Wreszcie jasno. Zobaczymy, równo jest. Aha, ja wiem, co trzeba zrobić teraz. Tego trzeba wywalić, tylko na tym będziemy pracować, dlatego że tam podnosi jabłko do góry. Dobra jest. Tu nie góruje, nie. Nie góruje. Ta. Tym ściskiem można zaciągnąć, aż dym pójdzie. Bo to jest mój ścisk. Dobra, można spawać. Będzie coś z tego? Ależ cóż za pytanie. Ale cóż za pytanie. Jakby miało nie być, to wcale bym się za to nie brał. Położyłbym się, ręce za głowę zarzucił. Jak dyziomarzyciel na łące. I odpoczywał. O! Otulina zleciała ładnie. Dobra, spaw czysty. Dobra, tu troszkę poprawić i jechać zwykłą. To też ta kwaśna była, tak? Tak, tak, kwaśna oczywiście, kwaśna. Kwaśna jak zielone jabłka. takie gdzieś tam jak zawiązki jabłka. Szukam maski, a maska tu. Jakie to przyzwyczajenie głupie. A maska na głowie. No, przyszło tak, człowiek zapomina, że szuka gdzieś ręką maski, a maska na łbie. Tamtymi maskami to spowałem ze 40 parę lat. Mam gdzieś tam jeszcze w kącie taką całkiem, która mi się całkiem rozwaliła. No człowiek był do niej po prostu przyzwyczajony. Dobra, teraz będziemy spawać zwykłą. Okej. Ta idzie na bok. Czekaj spokojnie, niech troszkę otulina przestygnie. To jest dla dobra spawu, bo tu jest, jak to się mówi, tu przechodzą duże obciążenia. Teraz już ściski są niepotrzebne. Tu możemy zrobić tak. Te strony trzeba kwaśno pospawać, a później się przerzuci na drugą stronę. Ciepło jest po prostu na taką robotę ciepło. Cholera, bundur na plecach.
fartuch. Czuje się po prostu żar. Tak, tak, tak. O, jak to właśnie za tego. To spina się, cholera, bo to kwaśne. Dobra, druga strona. Zacięcie jest, faza jest w tym cięgle zrobiona jest faza na przetop i też trzeba kwaśną. Żeby tam w środku była właśnie ta dobra elektroda, ta mocna, która służy właśnie do takich spawania takich stali twardych, konstrukcyjnych, jakichś tam, gdzie są duże przeciążenia. Ciężko je zapalić, bo ona po prostu jak gaśnie, to zachodzi, na końcu zachodzi tak jakby resztka otuliny zostaje tam na końcu, na tym drucie. A otulinę izoluje, dobra? I teraz spawamy zwykłą. Tu są dwa jabłka, tu maszynę się zapina. Tu siedzi w tylnym moście to jabłko. Na korpusie, pod korpusem na końcu tylnego mostu są dwa ucha i przechodzi bolec, na którym ono pracuje, to jabłko. Tu natomiast zakłada się cięgło maszyny. No i podnosi maszynę do góry. Tak samo można coś pociągnąć, po prostu uważam, że miał założony za belkę łańcuch. No i chciał kloc podnieść i zerwać, no nie? No i puk. I zerwał. I zerwał, ale nie kloc, tylko cięgło. Do czasu. No ale ciągnik ma 30 parę lat dobrych. Także to nie jest nowe. Maszyna sprowadzona w boju. Tak, i to jest po prostu, proszę pana, urwało się kawał poza spawem. Czyli tu spaw fabryczny wytrzymał, bo spaw był tu. Fabryczny spaw był tutaj on dosłownie za fazą, tu. Kawałek za fabrycznym spawem, czyli materiał nie wytrzymał. Tak jak tutaj jest widać spaw fabryczny, bo te końcówki były wspawywane w tą listwę. No fabryczna robota. No niestety spaw dobry, przetopiony ładnie, ale nie wytrzymał materiał. No jeszcze polecimy tutaj kawałeczek i dobra. Może trzeba zmienić elektrodę, bo to taki opałek, że tylko sobie narobi biedy. O, tu jest dobra elektroda. Dobra. Obracamy. I uważam, że tu więcej nic nie trzeba, tylko jeszcze tamten koniec poprawić i wszystko. Dlatego, że tu jest zespawane grubo i na przetop. Dobra, uciekamy. Tu jest taki sopelek, można go zerwać, bo tu do niczego niepotrzebny. Dobra. Dobra. Okej. Uwaga, 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 uwaga. Tu jedzie lamaga. Nie trzeba tego szlifować. Przecież tu estetyka żadna niepotrzebna, to tam siedzi pod mostem tylnym, to tam nawet tego i nie widać. Ta strona jest widoczna, a tamta to nie. Tam. Ma się trzymać i tyle. Ma się trzymać, oczywiście. Jest dobrze, wyszło dobrze. Oj!
Przepraszam. Myślę, czemu to tak ciepło w tyłek? A na tym leżało cięgło i to nagrzało. O, jaka to temperatura. Myślę, co tak ciepło w tyłek? Niech chwilę poleży na ziemi i będziemy montować. Roki, nie wolno, bo gorące. Wiesz? Gorące. Wiesz? Gorące. Trzeba zwalić mundur, bo ciepło. Wódka czysta, zwykła. Tak. Lubię pić ze szklanej butelki, nie lubię pić z plastiku. No a tutaj mamy czysto, zwykło. Spirytus. Spirytus. Nawet nie rozprowadzany. Tak. Nawet nie rozprowadzany. Oj, nawet nie bierze mnie, nie wiem. Tak, Roki, to jest tylko woda, Roki, prawda? Zobacz, Rokiemu by smakowało. Tak? To jest tylko woda mineralna. A jak pójdę do domu, to się napiję kawy zbożowej z łyżką miodu. O! Do filiżanki kawy zbożowej wrzucić herbatnią łyżeczkę miodu. Zamieszać, jest bardzo dobry napój. I podobno jest zdrowy. Podobno. No co może być lepszego jak kawa zbożowa z miodem. A wódka to... Na wódkę to trzeba mieć mocno głowę. I tęgą kieszeń. A dobra, pójdziemy, Roki, tak? Weźmiemy klin, bo trzeba się tam przymierzyć, jak tam. Przecież tam odlew jest żeliwny, tam też temu się tam nic nie stanie. Chwilę w piasek i... Tylko weźmiemy klin, żeby cofnąć tam bolec. To idziemy. Cięgło, prawda, cięgło jest tu, cięgło jest tu. Ajajaj. Dobra. Gdzie tu jest trochę piachu? Piach trochę zabierze temperatury. Gorące, cholera gorące. No do wody tego wkładać nie wolno, absolutnie. Nie wolno, bo by mogło strzelić. Materiał tak podobny do stali resorowej. Rzucę go na ziemię i zobaczymy tam na ten. Czy ten bolec mi się tam da cofnąć. Tu jest tu ciągnik, tu przyjdzie pan, pokażę. MF 255. Miałem taki ciągnik, użytkowałem przez 7 lat. Nowy miałem kupiony w 1987 roku. Maszyna dobra. Na angielskich częściach były po prostu ciągniki bardzo dobre, a jak już Polacy zaczęli robić, niestety, materiały gorsze. Tylko po gwarancji było to, poleciały mi łożyska tu na zwolnicach planetarnych, tu są zwolnice planetarne. Poleciały mi łożyska. Zmieniałem olej i zauważyłem, że olej, ciągnik stał na podwórku. Podstawiłem naczynie, żeby spuścić ten zużyty olej i patrzę, olej w słońcu mieni się, świeci się. Wiadomo, o co chodzi. Olej świeci się brokatem. Cementacja łożysk puściła. I cement ten w oleju był, wiadomo, to są płateczki po prostu tej cementacji, to takie płateczki jak brokat. I w słońcu świeci się. Patrzę, co za licho. Stoję tak pod słońcem, kurde, świeci się olej. Ojej. Musiałem zdobyć taki ściągacz, bo żeby tam w środku, jak po odkręceniu i zdemontowaniu, żeby wypchnąć tą piastę,
to niestety trzeba specjalnego ściągacza, bo chodziło to łożysko, tu poleciało i na tamtej stronie. Dostałem takie łożyska, kupiłem oczywiście, nowe, no ale bez ściągacza to nie szłoby tego, bo to na prasie, to jest wciskane na prasie. Mam ten ściągacz po dziś dzień. No zrobiłem to, a później miałem problemy, że ciągle mi sprężarka olej wyrzucała, tam też to zrobiłem, a później tam inne były problemy, zacząłem olej brać. 7 lat użytkowałem, powiedziałem, nie, to jest delikatne, nie te materiały tam, nie. Oczywiście konstrukcja dobra, maszyna dobra, ale materiały słabe. A przepraszam, ale tutaj nie było tego problemu. Czemu pan Tu, proszę pana, to jest ciągnik kolegi, nie mój. No właśnie. Nie wiem, tu raczej nie. Akurat mi się trafiły felerne łożyska. Widocznie, bo łożyska były zakładane różne, różnych firm. Nie wszystkie były jednakowe. Widocznie Czemu mi się... to jest ściągnięte to koło? Proszę pana, inaczej bym tego bolca nie wybił. A jakbymż to jak puknął, gdzie tu nastawić? Tu śruby, plansza przychodzi. Przychodzi taka plansza, która trzyma błotnik, ona gdzieś tu jest odłożona, zaraz ją pokażę. O! Za tą planszą, proszę pana, to tam nie było ruchu młoteczkiem, bo ta plansza siedzi na tych śrubach. I jak wybić ten bolec za planszą? Ile tu jest miejsca? Umarł w butach. A boso pochowali. Tak się mówi. No niestety. Tu te śruby to był problem odkręcić. Zapieczone były na strzał. No ale jak zdjąłem koło, bo od tego trzeba było zacząć. Pobiedziłem się z tymi śrubami, zalewałem je hydrolem. No w końcu udało mi się, nasz klucz strzelał po prostu. Udało mi się odkręcić, no i tam już z cofnięciem tego bolca nie było problemu, dlatego że tu gdzieś z hydrauliki pokapywał olej i na tym bolcu był ślad oleju. Także tu nie było problemu, tylko problem było ze śrubami. No i trochę roboty, po prostu pomyśleć, jak to się mówi, żeby nie robić tego. Zobaczymy, czy da się cofnąć przecinakiem. O, będę musiał się położyć pod spód. Będę musiał się położyć pod spód, cholera. Muszę go pchnąć z powrotem, bo na tą stronę bym go nie wybił, bo nie było tam jak wybić go. Chyba żebym miał, nie wiem, jakiś cudowny ściągacz. Dlatego go cofnąłem do ciągnika, a teraz, no cóż, ja wiem, co trzeba by było zrobić, ale on stoi, cholera, na tym. Trzeba by było dolny zaczep zdjąć, żeby tam mieć ruch. Nie wiem. Mało miejsca tu. Spróbujemy tak, o tak o. Idzie. Aha. Dobrze malutki. Aby jabłko weszło i zaczepiło się, to ja go po prostu metodą klina. Tak. O, to jest też dobrodziejstwo. Jak to robią konstruktorzy, lep sobie obiłem. Czy to nie może tu być przykręcone te światełko marne? Ja w swoim miałem to odwalone, światełka były tu założone. Konstruktorzy robią, a rolnik sobie obijał lep i mówi do 100 par beczek. Ci konstruktorzy to mają głowy, tak samo to sterczy tu. Cholerstwo. To światełko powinno być tu montowane, pod kątem. Najmniejszy odblask jest widoczny z bardzo daleka na światłach, ale to robią ludzie po prostu. Ja wiem, że go nie ma, no ale to mnie o to głowę nie boli. Ja mandatu nie będę płacił za brak tego światełka. Ja tu mam muszę inną robotę mam do zrobienia, a światełko tam. To niech się właściciel martwi o światełko. Wejdzie czy nie wejdzie po prostym. Grunt to będzie go złapać. Stój, ono jeszcze jest szersze, bo jest nagrzane, cholera. A jak to dopasowane. A niech cię kat porwie. Tu jest bardzo aha, jest. Tak, ale teraz ona tu ciepła jest, cholera. Będzie gówniana, za przeproszeniem, robota będzie gówniana. Złapać go. Konstruktorzy robią, a później rolnik klnie. Obija sobie łeb i mówi do cholery. Kto tak myśli? Przecież tu się chodzi przy maszynach. To powinno być zabezpieczone tak, żeby człowiek sobie ubrania nie obrywał. O, i teraz bem.
Was cholera weźmie. Ale miałem to obciąć, tylko poszłem gdzieś do innej roboty i zostało. Dobra, teraz tam trzeba wsadzić jakąś trzaseczkę. Bo tam jest trochę, ja spojrzę ile tam jest prześwitu. O, jest dobra trzaska, dobra. Uwaga, tu gdzieś mam trzaskę. Trzeba założyć trzaskę, żeby był prześwit. No tak to może jak będzie za mało, to poszukamy grubszej trzaski. No najwyżej, jak coś nie trafia tak jak trzeba, to spadnie i tyle. Dalej nie spadnie, tylko na ziemię. Ej. Malutka, a tu wszędzie tak czysto, tak pięknie. Nie trafia, cholera, jeszcze tu jakiś kabel brudny, urwany na łeb włazi. Cię cholera. Jak cię nie trafi, łajzo cholerna. Jedne puknięcie młotkiem i jabłko się przestawi. Proszę pana, trzeba grubszą trzaskę, bo nie trafia. No spróbować, albo jedno, albo drugie. I teraz trzeba zajrzeć z tamtej strony i sprawdzić, czy trafia. Czy cię jasna cholera nie weźmie. A to by dosłownie trzeba mieć na prowadzenie coś. Przyniosę kątówkę heobetnę, to w jasną cholerę. Żeby was szlak trafił, tak konstruktorów. Wszystkich po kolei. Jakie to ciasne głowy, wszystko. To powinno być wszystko zrobione bezpiecznie. Żeby się tego łba nie obijał. Tu siedzą takie różne szkolone, mądre, kurna maci. Pukają ołówkiem w stół i rżną. Palo głupa, jak to się mówi. To się by zdawało na nie, co to tam wyłożyć bolec. Tak, żeby to było z tej strony. Ręką bym nacelował, no ale weź go wyjmij na tę stronę. Ech, to jasna. Taki bolec znaleźć nieprosta sprawa. Cholera. No już on wyszedł. Troszkę, Tak, ja wiem. Na zabezpieczenie, żeby zawleczki weszły. Aha, jest, dobra. Bo to jest miejsce na zawleczki w porządku. Trochę mi się w oczy napruszyło, ale w nocy wyjdzie. Człowiek zaśnie, tak poruszy powiekami, rano wstaje, piach wyleciał. Dobrze jest. Zakładać te zabezpieczenia. Zakładać zabezpieczenia, cięgła i... To jest cięgło, dolne cięgło. Ono po prostu, tu się zakłada, prawda? Tu był te górne cięgło było tu. I podnośnik hydrauliczny za te cięgła podnosi maszynę. Tylko gdzieś tam bolec jest w skrzynce, bo to przyszło, po prostu on przywiózł dla mnie to cięgło osobno. A ciągnik później przyjechał i tylko z tamtą końcówką, której nie mogli po prostu zdemontować, bo nie dali rady wybić tego bolca. A on nie siedział tam tak aż strasznie ciasno, ja go troszeczkę tam po zdjęciu trochę go poczyściłem papierkiem, ale tam odrobinę. O, tu prawdopodobnie jest ta śruba od cięgła. Tak, to widzę, że to będzie ta. Tak. Też
Trochę już podżarta, no ale to mnie głowa to nie boli. Jak mu się zerwi, to zmieni. Tu jest grzech. Zespawali, krzywo zespawali. Ot kurde. Widzi pan, jak to służy? To służy tak, a jak idzie, to ukosi się. Ej. Powinni bardziej pod kątem przyspawać, no nie? A one jest po prostu zukoszone. Bo zaspawali. Puścił im gwint, to zaspawali krzywo. No i dlatego tutaj po prostu wyrabia. No ale to robią mechanicy tacy, jak to się mówi, domorośli. Tacy po prostu, można powiedzieć, trochę partacze. No nie pasuje na chama. Ej. Nie umiesz, to nie bierz się. No czy to było ciężko ustawić? Przecież wiadomo, to ma ruch, ale nie może być tu ukosem. To musi być jak to stoi ukosem. Tak by pasowało. Dobra, założymy to takie, odciągniemy. Czyli chłopaki trochę spartaczyli, po prostu spartaczyli. Tak to pasuje jak wół do karety. Nie pomyśleli po prostu, że to trzeba ustawić, a wtedy spawać, a nie tak na oko. A później są niepotrzebne takie przeciążenia. No, dobrze, że ono tam jest ruchome, ale tutaj tnie. Tutaj tnie. Także po takich mechanikach poprawiać to nie daj panie. Dlatego ja nikomu nie chcę robotnika brać. Jakie to tępe. Dobra, idziemy po 8 zawleczkę. Stoi taki jelonek. Trzeba go pomalować i na ścianie powiedzieć ładny. Był taki chłopak, co to tak ładnie wyciął i to blacha trójka. Ładna. Ładny jelonek, prawda? Ładny? Bardzo. Chłopak się postarał, no. A co z nim będzie? Co będzie? Będzie ładnie pomalowany i powieszony na ścianie, tylko pomyślimy gdzie. Żeby nie stał w kącie, prawda? Bo jest zbyt ładny, żeby stał w kącie. Na wszelki wypadek wzięliście obcęgi. Czym tam się da podejść? Dobra. Dobra, później z tamtej strony wlazę i go odegnę. Tam będzie gorzej założyć. Tak. Trzeba przeprosić coś. Jak na złość nie mam tu małego młotka? Nie. Dobra, trzeba się tym posłużyć. Za długie, ale ja się nie będę z nimi bawił. Po prostu takie długie, łatwiej w razie co łatwiej odgiąć, prawda, to nie ma sprawy. Dobra jest. Zahaczone, trzyma. To, co było problemem, po prostu jest zrobione. Jest zrobione, zespawane, jest mocno. Nie ma sprawy. Dobra. Jutro rano przykręcę planszę, koło i telefon i kolega niech przyjeżdża, zabiera. Dobra, gra muzyka, na dziś dość. Bo za dużo robić, to później rano łeb ciężki. Uwaga na to światełko pierońskie. Już obiłem łeb za pierwszego dnia sobie i powiedziałem, cholera,
Jeszcze jutro wezmę obetnę to, żeby właściciel sobie głowy nie obijał i nie klął. Ale ręce mam cholerę usmarowane smarem. Oto widzi pan, o. Wleść, podciągnij, to łapy w smarach. Rękawice miałem, ale smar mam poniżej łokcia. No zaraz się połapię, zaraz. Boże, przecież wczoraj grałem. Z fałszem, ale coraz lepiej, no nie? Serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza, Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Jakuba Golana, Michała Zajączkowskiego, Arkadiusza Malewicza, Dawida Kosiorka oraz Szymona Zająca. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.